Aurelianie, Cześć, witaj. cześć Jak tam, co Rafale. u ciebie? No, planetarnie dzisiaj. Planetarnie. Planetarnie, tak. Pijemy sok nie wiem z czego, chyba z mango, czy nie wiem, z mózgu małpy. Hmm. No to ciekawie. Polecam. No, tak. Natura jest dobrą sprawą. Tak jest. No dzisiaj chcieliśmy sobie tak wspólnie porozmawiać na tematy właśnie związane z podróżami poza ciałem, z OB. Wiem, bo tam kiedyś z tobą rozmawiałem, że ty też takie doświadczenia miałeś na samym początku, że tak powiem, twoich zainteresowań ezoterycznych. Potem dopiero po jakimś czasie doszedłeś do tarota. Chyba tak było, Tak. prawda? To znaczy, to się rozwijało równomiernie, mogę, wiesz, powiedzieć. No tak, tak, tak. Aktualnie na przykład nie doświadczam podróży poza ciałem fizycznym. Ale to z tej natury, bo osobiście zablokowałem po prostu te zdolności. Gdzieś na tym poziomie energetycznym, z tej synchronizacji energetycznej, bo wiadomym jest, że by doświadczyć wyjścia poza ciało fizyczne, musimy zrównoważyć energię, i to jest prawdą, w tych 7 głównych czakramach energetycznych. Jeśli one są zrównoważone, jest tak zwana synchronizacja, no to wtedy doświadczamy o wiele głębszych tych doświadczeń, odmiennych stanów świadomości, przebywając poza ciałem fizycznym, nie? No i Tak. ja zablokowałem to, wiesz, zablokowałem to i to tak z tego względu, bo to zaczęło mnie przerastać, zaczęło to y, te byty, te dusze też, z którymi miałem kontakt, a których nie znałem, to zaczęły przenikać do normalnego życia na jawie. Normalnego ten. I im bardziej to odsuwałem, tym bardziej oni dawali mi znać albo poprzez osoby trzecie z mojego tutaj normalnego życia, poprzez przyjaciół, którzy z początku ci, którzy się śmiali, myśleli sobie, że jak wie, żartuje, że to jest moja wyłącznie wyobraźnia, to druga strona im robiła taki stryczek w nos, nie? I później ten. Parę osób nawet było bladych, nie? Gdy zobaczyło, doświadczyło to na własnej skórze. No, to tak ten, ale temat ogólnie jest poważny, mimo że wiadomo, człowiek dużo lubi się śmiać, żartować, to temat jest autentyczny i jest poważny, nie? No. Mhm. No ciekawe właśnie z tymi czakrami, to co powiedziałeś, od razu mi się przypomniało, że moje takie też te bardzo intensywne, dalekie podróże też miały związek z tym, że wtedy bardzo często medytowałem z czakrami, próbowałem jak gdyby zrównoważyć te wszystkie czakramy i rzeczywiście w ostatnim czasie też, kiedy coraz częściej zdarza mi się mieć czas na te medytacje z czakrami, no to też te podróże zaczynają się jak gdyby uaktywniać znowu na powrót i jest to bardzo fajne, czyli jest coś No na to rzeczy, fajnie, nie? Bo to taka rzeczywiście, podstawa wyjścia, tak, gdzie na przykład w książkach to nie jest opisywane, nie jest zaznaczane. nie jest, To to tak jest jak napisane, Państwo teraz słyszą, to jest taka jakby nowość dla Was, bo z reguły, gdy rozmawiamy o OB, to przypomina kopia kopii, tak? A mhm, tu już jest taki akcent, że jeśli chcesz doświadczać wejść poza ciało, no to zacznij po prostu od zrównoważenia energii przepływającej w czakramach, albo skup się wpierw na tym, tak? I potem zaczynaj, nie? no dokładnie. No. To znaczy, ja myślę, że ogólnie nie jest to potrzebne, żeby w ogóle wychodzić z ciała, ale tak jak powiedziałeś, żeby te głębsze podróży, żeby doświadczyć jakichś tam dalszych tych światów, tych sfer, no to tak, to na pewno się bardzo, bardzo mocno przydaje i służy nie tylko temu, prawda, bo to w ogóle całe życie jest Dostosowanie do takie zupełnie fokusów, inne nie, wtedy. Mhm. Rafał? Proszę? Dostosowanie takie w głowie mi się, takie dostosowanie do tych fokusów, czyli stanów skupienia, Mhm. nie, które sam Monroe opisał jako mapę, nie, Tak, tak. ten, Mhm. to tak, im wyżej, to tym musi być wyższa wibracja też duszy, nie? Mhm. Tak, człowiek musi być dostosowany do tej wibracji. No, ktoś, No, kto myśli materialnie, raczej tam może trafić bardzo przypadkowo, jeżeli w ogóle. Typowo no, materialnie. No, tak. ciekawe. Powiem ci, a powiedz mi, dlaczego w ogóle zablokowałeś to w sobie? Co? Aha, chodzi o to, że tam coraz częściej była ta ingerencja tych bytów, tych Może istot, tak? W twoim to życiu. było, to było w tym czasie, To gdzie był lęk internet jakiś, tak? dopiero, chodziło o to, że ja byłem w tym kompletnie sam.
Mhm. Poza tymi książkami Roberta Monroe, Bruce Moena, gdzie to było takie jakby oparcie, nie? W tym, co doświadczałem, gdzie mogłem już też weryfikować również względem własnych doświadczeń na bazie ich doświadczeń, nie? To nie miałem, wiesz, takiego wsparcia, takiego merytorycznego, nie? I ten strach i lęk też, podświadomość, te lęki zaczęły wychodzić, zaczęły się Mhm. potęgować. Ciekawość była wielka, ale gdy już doświadczałem y, bycia, uświadamiałem sobie, że widząc część swojego na przykład ciała leżącego na łóżku fizycznego, to wtedy mnie nachodziła na przykład panika, lęk. Te lęki zaczynały się pojawiać wychodząc jakby z tej części podświadomej, nie? Z tej nieuświadomionej. No i później też sam fakt, że mówię, te przenikanie świata astralnego do mojego życia było bardzo intensywne. Było do tego stopnia intensywne, że nawet fizycznie i namacalnie dostawałem po prostu znaki, że to się dzieje naprawdę. Wiesz, samo moje podejście to było takie zdystansowane. Tak samo jak teraz zajmuję się tarotem i jasnowidzeniem, to do każdej nowej osoby podchodzę jakby to była pierwsza osoba. To nie jest na tej zasadzie, o fuck, nie, wiesz, siedzę w tym z założenia, mówię, to już kupa lat, te 29 lat, ale to nie jest tak, że te 29 lat, to o kurczę, korona na głowie i ten, nie. To zawsze dla mnie jest, każda osoba, każda sprawa, to jest ten początek, nie? Tu nie chcę odbiegać od tematu, ale chodzi głównie o weryfikację. Y, Im większy dystans zachowywałem w stosunku do tych doświadczeń, pobytów poza ciałem fizycznym, tym więcej ich doświadczałem. To takie dziwne, takie rezonowanie jakby trochę sprzeczne, ale zarazem to było ze sobą zsynchronizowane, wiesz? Mhm. To tak z własnej obserwacji, nie? To tak przez tyle lat, no doświadczałem około 5 lat, nie? To też nie jest Mhm. taki długi czas, ale to było intensywne, nie? To było intensywne. Mhm. No, to jest prawda, faktycznie jest tak, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to wtedy na ogół tego nie mamy zbyt często. I tak samo jest w przypadku OB. Też pamiętam, że kiedy przestałem o tym za bardzo myśleć i skupiać się na tym, to było tego znacznie, znacznie więcej w moim życiu. No. No, ale ta motywacja i determinacja, żeby w ogóle osiągnąć ten stan, to jest na początku bardzo, bardzo potrzebna. Tylko, że I rzeczywiście ta te stany ciekawość, nie? występowały, tak. Ciekawość. No, Występowały najczęściej, kiedy przestajemy o to tym ciekawe. myśleć, skupiać się w ogóle, całe swoje życie tutaj sprzężać, żeby tylko i wyłącznie doświadczyć. Faktycznie wtedy jest tego bardzo dużo i intensywnie. A jeżeli chodzi o te doświadczenia, czyli tutaj, bo też trzeba przypomnieć chyba widzom, że ten brak wsparcia bierze się też przede wszystkim z tego, że to były czasy jeszcze bez internetu, prawda? Przynajmniej tak Właśnie tak. powszechnego w domach, bo Na oczywiście internet mogli sobie ludzie tak, kasiaci pozwolić, tak? No. I to wchodziły te pierwsze takie tak zwane internety, ja trochę zażartuję, te kondonowe. Mówiłem na to kondon, czyli antena, która no, przypomina kondon, nie? I to była antena anteny, tak. radiowa i jak była zła pogoda, to internet się sypał, nie? Też Czy miałem taki deszcz. internet na samym początku. No, też internet w moim życiu pojawił się dopiero tak, jak miałem w domu 24 lata, więc to 23, 24. No to już troszeczkę tych doświadczeń było za mną, ale przede wszystkim książki. Robert Monroe, w moim przypadku Robert Monroe i Darek Sugier, bo tutaj Bruce Moen pojawił Tak, się u mnie troszkę tak, później. E, No tak, te tak, książki to są Darek, rzeczywiście takie no. podstawy fundamentalne. Człowiek rzeczywiście zdaje sobie sprawę, że to nie jest jakieś wyjątkowo indywidualne doświadczenie, że inni też tego mogą doświadczać i że to nie jest złe, prawda? Że to nie jest jakieś Darek był takim opętanie, pionierem, okultyzm, nie? Rafał. tak? Darek był chyba, można uznać, jeśli chodzi o Polskę, nie? To był pionierem. To Tak. był pionierem. Takim, A, a który później, najpierw zaczął się jak gdyby też ukazywać w internecie tak, właśnie poprzez książkę, bo wiem, że tam na przykład wcześniej chyba ten Rymuszko też o tym Marek wspominał, Rymuszko na tak? wspominał, ale tak. Wspominał, był Lech Emfazy Stefański też, który wiele lat temu, lata 90., prowadził wykłady w różnych szkołach, tak zwanych studiach psychotronicznych. To wiem o tym, bo osobiście żadnego studium nie ukończyłem.
to on też właśnie wprowadzał ludzi w te stany, nie? Odmiennych stanów świadomości, właśnie Mhm. doświadczenia poprzednich żyć i również poniekąd OOB, bo cała reszta do kupy, to bez ściemy, jak słyszycie, to czy Robert Noble, czy inne osoby, Adam Bytow, to bardziej oni od strony naukowej do tego podchodzili, odnosili się, nie? Mhm. Ty, ty później pamiętam, że te początki, gdy się poznaliśmy, to jeszcze były właśnie te początki, gdzie wykładałem tobie karty, to właśnie był pamiętam ten szczał, że twój udział w warsztatach Bruce'a Muena, gdy jeszcze żył, y, widoczne to było, widziałem wyraźnie, że ty wtedy po nich wyszczelisz, nie? I tak się kurwa stało, nie? Rafał wyszczelił, nie? To ci trochę posmaruje, ale wiesz, jako że lubię być sobą, to ty naprawdę kurwa wyszczeliłeś, człowieku, i teraz cały świat powinien właśnie w stosunku co do Polski, powinien o wiele bardziej poważniej też odnosić się co do twoich wcześniejszych filmów, bo ty akurat fajnie tutaj to y, ubrałeś w słowa też Roberta Monroe, ująłeś to na bazie własnych doświadczeń, nie? Mhm. Y, Ten. No te Nie, filmy że na początku, tak? Robert Nie, Monroe. że doświadczamy tylko po browarach, jak to większość obenautów od strony Darka lubiło robić, Sugiera, to Darek ich powinien ostro, kurde, skrytykować, bo takich miał wyznawców, No on się Jediów. od nich chyba całkowicie odseparował, mam takie Odseparował, wrażenie. no, Mhm. Darek chyba tak, odseparował się, no, Darek No, tak odseparował. wycofał się całkowicie, jak gdyby w cień. Jego doświadczenia też nie przez wszystkich w tej chwili są akceptowane, bo tam dochodzi do różnego rodzaju takich konotacji religijnych i tak dalej, ale Ale on zawsze starał się być ostrożny, wiesz, ja pamiętam, że mhm. Darek Sugier, on zawsze starał się być ostrożny, on starał się być anonimowy. Ale ta presja chyba płynąca ze strony ludzi, którzy interesowali się tym na tamten czas, to było, przypomnę Państwu, przed rokiem 2003. Tak. To było przed rokiem 2003 i wtedy ten początek był fajny, fajny, a potem już ludzie zaczęli odchodzić od tematu i poprzez spotkania grupowe bardziej szukali po prostu rozrywki, żeby się nawalić zdrowo i czy sobie coś zapalić i mieć z tego bekę, nie? No, I większość tego typu ludzi jest, nie? No, no tak, większość tego ludzie typu. szukają nie tylko właśnie tych doświadczeń albo potwierdzenia, ale też no, integracji z innymi, a to jest bardzo często takie nieodłączne, że i też wchodzą w to różnego rodzaju właśnie używki, ale to jest indywidualna sprawa, myślę, każdego i tu nie ma Ale co powiedz, no, ludzi jak uważasz, stygmatyzować. Rafał, jak uważasz, czy to może graniczyć, w cudzysłowie powiem, opętaniem? OB? Tak, jeśli Myśl, osoba dana bardzo często stosuje dane używki aha. i w sensie na przykład bardziej na zasadzie narkotycznych spraw, y, to o wiele bardziej, jak uważasz właśnie, czy takie osoby są o wiele bardziej zagrożone? Bo to jest ciekawy temat, nie? Który rzadko jest poruszany, Mhm. nawet na tych live nagraniach, nie? No, no, to jest bardzo No wiesz, takie pytam się złożone ciebie studium jako eksperta, psychologiczne. nie? Tutaj każdy indywidualnie musiałby być tutaj rozpatrywany. Myślę, że dla niektórych używki mogą ułatwiać pewne stany. Myślę, że to jest taka Mhm, droga do celu łatwiejsza, bo jak tutaj stosowanie na przykład LSD albo właśnie tych grzybów, no to na pewno tutaj zdecydowanie szybciej można doświadczyć mniej kontrolowanych właśnie wyjść poza ciało, takich, których rzeczywiście te emocje mogą wziąć górę. Ale no, wiadomo, że droga poprzez ćwiczenia, poprzez spokój, harmonię wewnętrzną, prawda, medytację jest znacznie trudniejsza, wymaga od nas więcej dyscypliny, właśnie zaangażowania się w to, poświęcania czasu, a przez właśnie używki jest troszeczkę szybciej i łatwiej, ale na pewno ma to jakieś negatywne skutki też co do naszej psychiki, uzależnienia od pewnych substancji, bo przecież człowiek potem wiąże, prawda, doświadczenia duchowe z mhm. substancją, więc łączy to bardzo często w parę.
Nie wiem, jak jest z tymi osobami. Mi osobiście nie udało się może bezpośrednio spotkać właśnie tych osób, które tutaj to łączyły w taki sposób. Gdzieś tam w młodości, gdzie eksperymentowałem z kolegą jednym, no to na pewno tam braliśmy pewne tam substancje, ale jeszcze No wtedy ale też to nie początki, myśleliśmy o nie? OB, prawda? Tam No, bardziej zanim chodziło dziecko o... nauczy się chodzić, musi upaść, nie parę Tak, razy, tak. tak? To była bardziej taka rozrywka, jak to młodość tutaj rządzi się swoimi prawami. Na pewno alkohol nie służy tego typu doświadczeniom. Tutaj trzeba to całkowicie skreślić. Alkohol, no jest, on poniewiera człowieka i tak naprawdę człowiek bardziej staje się prymitywny, Słuchajcie, e, to jest prawda. To jest instynktowny niż, jak w tak, komorze gazowej, kurde. niż właśnie tutaj Jak, dążący do no, jakichś tam doświadczeń to duchowych. jest prawda. Tak Mm. jest. No marihuana. Moglibyśmy tutaj każdy z tych takich No dobra, no najbardziej już te, dostępnych używek, moglibyśmy sobie tutaj na tematy tych używek troszeczkę tam powykładać, bo myślę, że i ty i ja mamy jakieś tam doświadczenia z tym związane. u mnie to tak bardziej ja na przykład osobiście y, trzymałem się z dystansem i dalej się trzymam, bo wiadomo, Mhm. uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale nie można łączyć jednego z drugim, nie? Tak samo ja na przykład trzymam się jak najdalej od alkoholu w sensie takim, jeśli zajmuję się, pracuję z człowiekiem, ja muszę mieć umysł świadomy, czysty, nie? To jest podstawa, to jest BHP i akurat ja się tego kurewsko mocno trzymam, nie? Zdarzyło mi się tak parę razy w przeszłości i o dziwo akurat tarot wówczas się tym osobom wypełniał, nie? Ale to może dlatego, że sam siebie pilnowałem, nie? Mhm. To zależy, jeśli człowiek jest w dużym stopniu świadomy samego siebie, pewnych zagrożeń nawet płynących w łączeniu właśnie jednego z drugim, to nie stanowi już wtedy to takiego zagrożenia, nie? Mhm. Gorzej, jeśli osoba wchodzi to nieświadomie, ale fajnie, nie? Na przykład po Królowej Marysi, że ale fajnie, że będę miał czapy film, nie? Posłucham sobie Chemisync, Getawaya Experience'a, nie? I coś nowego, nie? No na pewno to tak. A to potem może też podświadomość dochodzić, bo to jest cienka granica. Sam dobrze wiesz, opisując w swoich książkach nawet złożoność tych wymiarów światów astralnych. To one też przypominają jeden mózg, nie? Mhm. Gdzie czasem naprawdę trzeba rozpoznawać, czy my jesteśmy poza ciałem fizycznym, a może to jest sen, tak? A może to jest podświadomość. To chodzi głównie, podstawą jest świadomość samego siebie, nie? Już nie chodzi o świadomość tematu, ale co my chcemy uzyskać poprzez eksplorowanie świata astralnego, nie? Że dana osoba, dany człowiek, to musicie wówczas, jak wchodzicie w tę sferę doświadczeń OOB, to musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czego szukacie. A odpowiedź jest krótka, uważam. Wiesz, po tych moich wcześniejszych doświadczeniach doszedłem do tego, odpowiedź jest krótka. Szukamy samych siebie, nikogo więcej. Nie chodzi o doświadczenie, że spotkać się ze zmarłym, nie. Naszym celem wówczas, uważam, większości osób, które doświadczają OB i praktykują je, to jest dotarcie do samego siebie. Do Mhm. tych aspektów, które ty opisałeś w jednej z książek, porzuconych jakby w poprzednich życiach, a nie przepracowanych, nie? Które potocznie nazywamy karmą. To takie o te scalenie naszego ja tu poprzez doświadczenia z ja tam, nie? Mhm. No jasne, myślę, że tak, to jest cel, który prędzej czy później każdy w końcu rozumie, prawda? Bo myślę, że na samym początku większość takich początkujących amatorów, adeptów, którzy chcieliby doświadczyć właśnie, mieć takie doświadczenia pełniejszej świadomości właśnie nieograniczonej przez ciało i tak dalej,
to tutaj przede wszystkim zabawa, prawda? No i potwierdzenie, o rzeczywiście, no istnieje coś takiego, wow, co tam można robić, jakaś zabawa, prawda? Ten instynkt samozachowawczy tutaj bardzo często bierze górę, no również jakieś takie uciechy cielesne, różnie jest wykorzystywane OB, różnie, podglądanie sąsiadów, sąsiadek i tak dalej. Też niektórzy tak do tego chcieliby dążyć za pomocą OB, ale prędzej czy później właśnie ten ukryty cel, ukryty przed każdym z nas, tak jak powiedziałeś, to jest ten cel poznania samego siebie, nie na poziomie tego tutaj nawet fizycznego ciała i tego, kim jesteśmy, Rafał Nieradzik, Aurelian Łasasowski, tylko duszy, którą w tej chwili jesteśmy w tych ciałach, prawda? Duszy, która Mhm. ma wieczną pamięć, która ma jeszcze wcześniejsze doświadczenia, która teraz wypełnia jakiś tutaj swój cel poboczny, czy To jest element cholernie jakiegoś mocno głównego, złożony takiego proces, wiecznego nie? celu. Mhm. No, jak To jest człowiek w to bardzo ciekawe. wchodzi, to jak teraz, jak nawet rozmawiając, gdy człowiek w to wchodzi, może wy też tego doświadczacie, e, to dociera do niego, jak naprawdę jest mały z tego punktu teraz. Gdy dotyka czegoś, tej wielości, która jest nieograniczona w swych doświadczeniach, bazując na poprzednich życiach chociażby, nie? Naszych żyć poprzednich. Jacy my Mhm. jesteśmy w tym momencie mali. Te ograniczenia w tym rzeczywistym, fizycznym świecie są kurewsko kolosalne, prawdziwe. Inaczej tego nazwać nie można. Bez względu na to, ile byśmy wiedzy nie posiadali, to czasem właśnie tam ja osobiście tak od teraz poczułem, jaki człowiek jest mały. I teraz takie fajne, jeszcze na koniec dodam, tego co mówię, rok temu będąc w Czechach z kolegą Bartkiem, pamiętam, stanąłem przed taką wysoką górą, to jest te kamienne miasto Arzbach i w jednym momencie, a to jest już odwrotność to, co powiem, widząc tą wielką górę, tą fizyczną górę, ja, będąc od niej wielokrotnie mniejszy, poczułem się większy, ale w sensie świadomości, że ten kamień, on nie posiadał świadomości. I ja mały wiedziałem, że przerastam ten wielki monolit, ten kamień, przed którym stałem, jako formę tworzenia, że mamy mamy taki potencjał, do którego jeszcze tak naprawdę nie dotarliśmy i uważam, że sama ta przyszłość odległa, dalsza, gdzie pewnie nas już nie będzie, będziemy w innych już życiach, to ludzkość dotrze do tego punktu. Poza Mhm. rok 3000, nie? Tak jak też opisywałeś, że nie będziemy zależni od wszelkich materialnych dóbr, bo będziemy je tworzyć. Będziemy je tworzyć w rzeczywistym, fizycznym świecie, ale już na poziomie takim totalnie mocniejszym, nie? Mhm. No, Monroe chyba tak. raz tam opisywał, nie? W którejś Tak, książce Monroe właśnie opisuje ten właśnie ten temat też, kres no. tego, jakby to można tutaj w cudzysłowie określić, zasiewu właśnie tych dusz w tej chwili, tych, które między innymi my jesteśmy, to mniej więcej ten cykl zakończy się około 3000 roku, który no nie jest to do końca sprecyzowany, ponieważ w tych To czasach tak już nie plus będziemy w ogóle minus, musieli nie? określać No. czasu. E, Mhm. No ale właśnie, jesteśmy teraz w takim przełomowym momencie w ogóle istnienia tego zasiewu, tej cywilizacji, ponieważ zbliża się cały czas, że tak powiem, już uczestniczymy w trakcie wielkiego wydarzenia, które też było zapowiadane w różnych przekazach spoza, dla Monroe'a, dla Moena i tak dalej. No, ludzkie spojrzenie na te aspekty właśnie tego, co się dzieje, są przepojone tragizmem, prawda, katastrofizmem i tak dalej, ale Czyli właśnie fajnie dotknąłeś tematu wielkie te wydarzenie, nie? Bo ludzie na tak, przykład, którzy nie czytali Monroe, czy tam w ogóle nie lubią czytać, nie? A w szczególności jest dużo teraz młodych, którzy nie lubią, tylko napieprzają w Counter-Strike'a albo tam no, Pokemony, to, smartfony to przejęły kontrolę. smartfony przejęły kuźwa kontrolę, tak? To wielkie wydarzenie dla niewiedzących, to krótko, to będzie taki moment, gdzie
inne cywilizacje pozaziemskie oraz też te wyższe niefizyczne zgromadzą się wokół Ziemi w gotowości do tego, co nastąpi na Ziemi. A nastąpi na Ziemię owy tak zwany w cudzysłowie reset, czyli zmiana biegunów magnetycznych pól Ziemi. W jednym momencie zmieni się, raczej rozpocznie się ta zmiana, wpływając na kształt całej Ziemi, jak i ludzkości, że zmienią się bieguny, będą właśnie te trzęsienia Ziemi. My właśnie, to się już rozpoczęło, tylko że ten punkt kulminacyjny, szczytowy jeszcze nie nadszedł, on dopiero nadchodzi. Na przykład teraz te trzęsienie ziemi w Turcji, tak? Program jest teraz nagrywany luty 2023, tak dla kreski, jakby tam ktoś kiedyś w przeszłości oglądał to, o czym rozmawiamy. To te trzęsienie ziemi w Turcji, które pochłonęło tyle ofiar, jest pyłkiem w stosunku do tego, co uderzy w ziemię, co doświadczy Ziemia. Będzie więcej ofiar, będzie więcej śmierci, ale tylko i wyłącznie dlatego, by dokonać rotacji. Pozostaną tylko ci, którzy będą mieli coś do zrobienia tu na Ziemi. Dlatego ta umieralność, uważam, jest taka, wiesz, też zwiększona. I to wielkie wydarzenie, nie? UFO i tak To znaczy dalej. tak, no wiesz, to jest bardzo taki szeroki aspekt tego, jak możemy interpretować to wielkie wydarzenie. No oczywiście tutaj zmiany na Ziemi w stosunku do tego, jak życie będzie wyglądało, będzie musiało się dostosować też do tego, jak Ziemia oczywiście tutaj funkcjonuje, bo jest to po prostu jakby nie było ciało planetarne, które też jest wiele czynników, które na nie wpływa. Ja w ogóle kiedyś podczas jednej z podróży zobaczyłem, jak to wszystko tak naprawdę jest z sobą niezwykle zsynchronizowane. Po No prostu cały właśnie, wszechświat, układy no słoneczne, to właśnie. jest jeden wielki mechanizm i wszystko na siebie ma wpływ, prawda? I tak samo nie ma tak Ale naprawdę jak to, przypadków. Rafał, widziałeś? Mhm. Jak to widziałeś? Właśnie fajnie Jako, ten, jako po prostu, no, tak jak patrzymy czasami na zegarek, prawda? Otwarte ale tarcze ten moment zegarka, widzimy widziałeś? mnóstwo mechanizmów, maleńkich, różnych, ale Mhm. wszystkie mają na siebie wpływ. Tak samo jest z całym jak gdyby tutaj tym wszechświatem. To są mikromechanizmy, makromechanizmy i wszystko ma na siebie wielki wpływ. Na każdej planecie są dodatkowe jakieś szczegóły, które na siebie wpływają. Na Ziemi, spójrzmy, jak nam się wszystko wydaje, że my już wszystko wiemy i tak dalej. Kiedy pierwsi astronauci spojrzeli na Ziemię z powierzchni Księżyca, dopiero zdali sobie sprawę, jak kruchy jest nasz świat, prawda? I jak zmienia się perspektywa patrzenia w miarę jak oddalamy się od tego, z tej odległości. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim jest tworem cały wszechświat i jak maleńkim skrawkiem tego wszystkiego, co ludzkość uważa za wszystko, jest tylko i wyłącznie maleńka Ziemia, a na tą Ziemię mają wpływ oczywiście no, tysiące kosmicznych spraw. I teraz na tej Ziemi, tak jak powiedziałeś, no dzieją się rzeczy, które właśnie z perspektywy bycia człowiekiem wydają się straszne, prawda? Ale jeżeli pogodzimy się z tym, że śmierć jest tylko przejściem, że teraz w tym życiu mamy pewną rolę do spełnienia i w kolejnym będziemy tutaj Ale to się dalej już zmienia. kontynuować tą Zauważyłeś? rolę, Ludzie zaczynają ze śmiercią się oswajać, tak. oswajać. I to naprawdę od czasów COVID-a tak naprawdę, gdy ta umieralność zaczęła bach rosnąć, to nawet teraz względnie do tego, co się dzieje na Ukrainie i w stosunku też do katastrof na świecie, to ludzie zaczynają właśnie w świadomości dostrzegłem się właśnie z tym oswajać, nie? Tak jak Tak, tak. powiedziałeś, nie? Myślę, że tak. Takie oswojenie, taka ta normalność. No, A, staje się to takie powszednie, prawda? Ta nie? śmierć. Takie, Oswoiliśmy się z nią Zbyszek nie troszeczkę. żyje? Mhm. Zbyszek nie żyje? No jak to? On tylko adres zmienił, nie? Tak. Kurwa. On No tylko wiesz, adres to jest zmienił, już nie? kwestia tego właśnie, tej świadomości, tego czym dla nas ta No, śmierć jest, ale myślę, że podejrzewam, że większość jednak populacji bardzo boi się tak naprawdę straty tego wszystkiego, co posiada, prawda? Z tym się najwięcej wiąże tego no, lęku na to ziemi, prawda. że
pomimo tego, To że to wszystko prawda. się dzieje gdzieś na razie daleko, no wydaje się, że to jest takie dalekie, ale prędzej czy później też dotknie między innymi tutaj Polaków i wtedy okaże się, kto tak naprawdę jest bardzo przywiązany do tej materii i A to już Polaków dotyka, nie? już dotyka, już Już ludzie strasznie dotyka. lamentują tym, co się dzieje, prawda, komentują tą sytuację polityczną i tak dalej. Moim zdaniem tak naprawdę, czy my mamy jakiś wpływ na to my indywidualnie, czy mrówka jest w stanie powstrzymać pociąg? Tak samo było z, tak samo było z rozwojem przecież nazistów w Niemczech. Były jednostki, które No próbowały to ale zatrzymać, w ale filmach tak, to jest Ant-Man na przykład jest w stanie. są Nie, pewne sprawy, które są pisane i które są potrzebne po prostu Mhm. do tego, żeby doszło do transformacji. Do tego, żeby doszło do transformacji. Pamiętajmy, że ludzkość, która w tej chwili jest, to są dusze, które też mają pewne doświadczenia do zdobycia i one mają też właśnie te znamiona swojej karmy. No. Dlatego jest też tak dużo cierpienia w tej chwili. Mamy największą populację w całym, jak gdyby, tym zasiewie, prawda? W tej chwili osiągnęliśmy 8 miliardów ludzi. To jest mnóstwo dusz, które mają wiele Już nieuregulowanych 8, rachunków do 8 spłacenia, prawda? miliardów jest. Tak. Mhm. Powiększa się sfera tych osób, które żyją w totalnej nędzy, prawda, na pograniczu, na marginesie społecznym, egzystencjonalnym. Tak naprawdę ludzkość, która żyje w Europie, powinna się cieszyć, że ma tak wspaniałe warunki do rozwoju, tylko że czy ona z nich korzysta, prawda? No nie, Ludzie nie potrafią doceniać w obecnych czasach tego, co posiadają. nie, I nie ja uważam, potrafią. że Przede ja wszystkim tego uważam, spokoju, który mają, tak, żeby móc się rozwijać, żeby sami tworzą poszerzać wiedzę, problemy, prawda? nie? No, Mm, sami tworzą problemy, a rozwiązania są dla większości na wyciągnięcie ręki, nie? tak. Oni się nie obawiają, że utracą na przykład stabilność materialną w świecie materialnym, fizycznym, tylko że utracą stabilność nad samym sobą. I dlatego też ta fala problemów wielu ludzi z chorobami psychicznymi, z depresją jest też ogromna, kolosalna, gdzieś wyczytałem, że nigdy w historii nie była tak wysoko notowana, nie? Tak względem Tak, dzieci faktycznie w przecież, tamtym no, roku ponad 5 000 osób w Polsce popełniło samobójstwa. Większość tak. to osoby też na pograniczu uzyskania pełnoletności, nieletni, prawda? Czyli to pokazuje też, No jaki jest właśnie. obraz całego świata, dokąd zmierza kultura, obyczajowość. No, zmierza no, nie do końca ku tym wartościom, które gdzieś tam budowały tą Europę i cały świat, prawda? Wartości, które określamy takie uniwersalne, chrześcijańskie, no wcześniej oparte na kulturze greckiej i rzymskiej, które no niestety w tej chwili są tak bagatelizowane, stawiane jako coś śmiesznego, jakieś archaizmy. Teraz liczy się sukces, każdy musi osiągnąć sukces, nie każdy sobie potrafi z tą ideologią poradzić, z tym wyścigiem szczurów, stąd no właśnie na przykład jakieś tam kroki do samobójstwa, do takiego osobistego resetu, który im w niczym nie pomaga tak naprawdę. W tym świecie trzeba być twardym, żeby się zdystansować do tego świata. No, pomagają w tym właśnie te doświadczenia, ten bagaż doświadczeń z poprzednich żyć, w których wcale nie było lekko, prawda? Jak Mhm. zerknąłem sobie czasem w te swoje poprzednie życia, właśnie w niektórych No my własne znamy na podróżach przykład, nie? było to Nasze widziane. relacje, no i Przyznaję, było że byłem grubo ostro, okrutnikiem. no. Byłem okrutnym człowiekiem, który mordował. Na czele wojsk jako dowódca w czasach starożytnych. Nie obawiałem się, ale też i mężnym, walecznym, prawda? To dla ciebie To wszystko wtedy jest za krew mną. W tej była chwili jak jestem już mleko, zupełnie inną nie? duszą, Jak ale takie miód, doświadczenia, wiele, jak wiele tych miód. istot w tej chwili na świecie, po prostu takich doświadczeń teraz też łaknie. No, każdy jest na jakimś innym poziomie tego naszego rozwoju. Naszą rolą jest no, podźwigać resztę tego świata, prawda? Wskazywać im jakiś drogowskaz, jakiś kierunek. A wiesz, Po to właśnie jesteśmy w tych czasach transformacji. fajne to jest, bo też to, o czym mówiłeś, o tych wcieleniach, też o tu przytaczając, nie? Że znasz tę większość wcieleń własnych, to ja zauważyłem w sobie coś takiego, nie wiem, dla mnie to jest taka abstrakcja, że czasem fajnie, kurwa, dotknąć tych niskich momentów, żeby uświadomić sobie, w jakim momencie jesteś tu i teraz, wiesz? Nie chodzi o to, żeby tym żyć, nie? Kurde, ucinałem tyle łeb, tyle głów, nie?
mordowałem, nie, dla mnie to było jak miód, było jak chleb, nie? No takie Ja były się tym, czasy. ja się tym kurwa karmiłem, nie? No Ale ja jak mówię teraz o może tym, to ja to nie skupiam czuję, się na nie? tych na To przyjemnościach z jest tym związanych. fajnie, Po bo prostu takie wchodzenie widząc w te to tak. wibracje, Mhm. to Ale tak jak wchodzenie mówisz, w te tak, dostrzegamy wtedy, głębokie jak to daleko jest, już no. jesteśmy, prawda? Ile było Mhm. tych doświadczeń i gdzie nas tak naprawdę doprowadziły. I tutaj warto Nie by było, bo już nam bylibyśmy, widzę, że czas się nie kończy. bylibyśmy tu i teraz, nie O, bylibyśmy tu i teraz, tak, gdybyśmy tego nie doświadczyli. Nawet te wasze plany dusz, tych słuchających, tak, też tak. mają sens. Pomimo tego, że może go właśnie też Oczywiście, wszystkie istoty, które w tej nie chwili nas obserwują, to nie dostrzegacie. mają Tak, sens tak, istnienia, tak, tak. tylko właśnie odnaleźć ten sens, taki prawdziwy sens, cel tego Prawdziwy. życia. To jest istota naszego istnienia tutaj w tej Czasem fizycznej ludzie rzeczywistości. potrafią jednak zatrzymać pociąg, co na przykład w Marvelu jest, w Ant-Manie, nie? Gdzie mrówka, kurwa, jest w stanie naprawdę zatrzymać, kurde, taki pociąg wielki, nie? I to też Mhm. jednak gdzieś tam poniekąd te wszystkie historie, fantazje, baśnie, opowieści, to właśnie też noszą w sobie znamiona y, ziarno prawdy, nie? Bo to się też tak z powietrza w ludziach, w ludzkich głowach, ta fikcja to też tak się nie pojawiła. No nie, nie, Tak nie, jest, to nie? tak, to jest, to już też zostało udowodnione, na przykład udowodnione, no oczywiście powiedzmy, że to są e, no nie do końca weryfikowalne sprawy, ale na przykład twórca Star Treka, no te Muszę się światy, które stworzył poprawić, i tak bo dalej, plecy być mi się, może wiesz, tu wspomnienia z jakichś poprzednich przybiły. istnień na innych planetach, jasne, to nie bierze się znikąd, prawda? Ktoś, jakieś głosy po prostu nam dyktują to, albo właśnie są to wspomnienia z poprzednich żyć, doświadczeń. No czas nam się bardzo szybko skończył, Aurelianie. Myślę, Bardzo że szybko. A w ogóle widzę, w Bytomiu macie, kurde, ładną pogodę, bo u mnie w kosmosie to ciągle, kurwa, widzisz zero o, tam tylko widzę mhm, daleko słońce tak, gdzieś, nie? Błyska, a no. u was to naprawdę fantastycznie jest, No nie nie? jest, no jest dzisiaj bezchmurne niebo, jest przyjemnie. E, Może będziemy kontynuować tę rozmowę, bo tu parę wątków Dobra, zostało poruszonych i myślę, że warto by było dobra, je skończyć. No dziękuję Ci za dzisiaj, życzę Ci przyjemnej niedzieli. E, dobra, fajnie. Jeżeli oczywiście Ale widzowie nie, no mają fajnie jakieś, poszło, nie? tak, jeżeli widzowie chcieliby tutaj jakichś, nie wiem, pytań czy dodatkowych tematów, to piszcie w Jakie komentarzach. tematy możemy poruszyć, nie? Tak, Chociażby dokładnie. ten, nie? Mhm. Chcielibyście rozwinąć coś, o czym tutaj rozmawialiśmy, albo poruszyć własne doświadczenia, też jak najbardziej zachęcam do Coś komentowania. głębszego, no coś głębszego, tak, żeby to troszkę też właśnie z innej strony dotknąć, by nie powtarzać tego, co już zostało napisane. To Dobrze, zawsze ja też podkreślałem, że wiesz, tak, że właśnie y, starać się szukać czegoś właśnie tych nowych dróg, tych nowych dróg dla własnej świadomości, y, opierając się o to, co jest nam znane, nie?